Witam Was bardzo serdecznie. Dziś sobie zrobimy demontaż i montaż Xperii X10 Mini. Ściągamy tę klapkę. No i teraz spójrzmy, tu mamy jedną, drugą i trzecią śrubeczkę do odkręcenia. A posłużymy się tutaj Torxem T4. Tu nie wiem, czy zobaczycie. Ta osa tutaj słabiutko nam zbiera. No i odkręcamy sobie te śrubeczki. Tutaj ta jedna jest bardzo małych rozmiarów, ta pierwsza u góry, a te dwie są oczywiście takie same, więc sobie oczywiście nie pomylcie tutaj później przy ponownym tutaj przykręceniu tych śrubeczek. Teraz sobie tutaj odłączamy, tu jest z tej strony antenka zasięgowa, lecimy, sobie odkładamy i mamy tutaj dwie śrubeczki kolejne, więc sobie je tutaj odkręcamy. Tu są inne znowu śrubki z szerszym kapelusikiem i krótsze. Teraz sobie to wszystko podwadzimy. Tu są takie główne dwie blokady, widzę. Tu jest jedna metalowa i z drugiej strony jest druga. Więc sobie to musimy rozszerzyć. Rozszerzamy sobie to z jednej. I tak samo zrobimy z drugiej strony. O, jest. I teraz to wszystko rozłączamy. Tutaj pod spodem sobie zobaczmy, mamy tam taśmę w środku. Tutaj uważajmy, by ją nie uszkodzić. Tu sobie odłączamy tą taśmę. Tak. Tutaj widzicie. I tutaj naszą baterię. Tak jest. I tutaj spójrzcie, ten model jedyny w swoim rodzaju. Tutaj posiada baterię dopinaną, wewnętrzną. Tutaj chyba w żadnym Sonarysonie raczej nie było takich baterii wewnętrznych poniżej 2010 roku. I tutaj widzimy datę tej produkcji baterii 2010-29 tydzień i posiada 950 mAh taka bateria. Tutaj myślałem, że jest podobna do baterii BST36, coś w tym stylu, ale to jednak nie jest inna całkowicie bateryjka. Tutaj układamy sobie gęsiego nasze części, tutaj sobie odpinamy chyba nasz dotyk i tutaj szukamy jakichś naszych zaczasów, które by trzymały naszą płytę. Tutaj jest jeden w tym miejscu. No i tutaj nam puściło, więc sobie odpinamy. I tutaj po rozłożeniu jeszcze mamy łączenie kolejne. Pewnie naszego tutaj wyświetlacza. O, jest. I tak wygląda nasza płyta w tej mini Xperii. Tu wszystko jest łączone z płytą główną, więc tak szybko tego nie wymienimy. Tak naprawdę. Tu jeszcze może aparat się uda wymienić. To jest pokrywa. Pokrywa jest. Tutaj kładziemy sobie na bok. No i tutaj złączę na płycie głównej nasz aparacik. Sobie odkładamy tą płytkę na bok. No i tu widzimy również nasz głośniczek od rozmów pewnie. Chyba tak. Nasz wyświetlacz i nasz panel dotykowy. I tutaj, żeby to wszystko wymontować, to tu sobie już patrzę, co tu zrobić. Tutaj po bokach mamy blokady, widzę. Tu jest jedna, druga, trzecia, czwarta, tutaj już uszkodzone. Ale i tak ten telefon jest, widzicie, tu podwadzamy sobie te między tymi blokadami. Tu najlepiej to róbcie oczywiście plastikiem, nie róbcie tego metalem, bo tutaj szkoda obudowy. Ja to robię tak troszkę, tak powiem, po łebkach. W tym przypadku, bo to telefon już tutaj nie działa i nie będzie działał, bo mam inny.
To jest taki bardziej złomek na części. Tutaj widzę, że nie ma tych blokad tyle. Tutaj z drugiej strony są. Jest ich znacznie więcej. O, tu trochę przesadziłem. No i nam tutaj wystrzeliło wszystko z środka. I tutaj spójrzmy, mamy już nasz panel dotykowy. Panel dotykowy, który jest wymienny, ale myślę, że tutaj razem już możemy go wymienić z obudową. Nie musimy tutaj kombinować już i jakoś tak wymieniać go z tej obudowy, bo to nie byłoby zero sensu. Za dużo było prac przy tym. I nasz wyświetlacz, który możemy bardzo prosto wymienić. Tutaj wystarczy go podwadzić w takich miejscach, by go nie uszkodzić. Tutaj podłożyłem i teraz kolejną jakąś plastikową rzecz. No i jest, widzicie, że tutaj nasz wyświetlacz bardzo prosto nam fajnie wyskoczy. Tutaj nie musimy używać jakiejś dużej siły, by go wymontować, bo tutaj szkoda by go było uszkodzić. Tutaj myślę, że ten wyświetlacz tutaj jest sprawny. Nawet go nie testowałem, bo telefon nie działa. Ale myślę, że jest ok, bo tutaj nie ma żadnych pęknięć na nim. No i dobra, to wszystko tutaj, jeśli chodzi o poprawny demontaż tego modelu. Tutaj Xperia X10 Mini. Teraz się tutaj zabierzemy z powrotem do demontażu, do montażu tego urządzenia. Dobra. Zakładamy tutaj ponownie nasz wyświetlacz na swoje miejsce. Tutaj bezmyślnie troszkę wytarłem go, bo jeszcze go i tak pobrudzę. Więc sobie jeszcze raz muszę go przetrzeć. Dobra. Zakładamy z powrotem na swoje tutaj miejsce. Mocujemy go tutaj na te swoje blokady, które tutaj się znajdował. Teraz za bardzo mi tutaj nie chce wejść. Chyba się na mnie pogniewał. Tutaj sobie przyłapiemy. Dobrze. Tu już udało się, jest. Zakładamy naszą płytę główną. Tutaj na swoje miejsce łączymy z taśmą. Tutaj chyba Wam nie pokażę tego, bo będzie dość ciężko mi tutaj założyć to i pokazywać. Ale może się akurat to uda zrobić. Może się to akurat uda zrobić. Chyba się nie uda. Nie uda się. Dobra, chwilę poczekajcie, to założę i idziemy sobie dalej. Tu już jest wpięte, więc sobie zakładamy naszą płytę główną. Tutaj wpinamy najlepiej od dołu na swoje tutaj rowki. I mocujemy tutaj na wszystkich naszych zaczaskach. Przykładamy z powrotem naszą pierwszą tasiemkę. Tu już wszystko mamy, więc sobie jeszcze założymy nasz aparacik. Więc zakładamy sobie ten aparacik na swoje miejsce. Tutaj go blokujemy. Odbijamy.
i zakładamy tą tutaj blokadę osłaniającą naszą tasiemkę. Tak to powinno wyglądać, myślę. Teraz zakładamy z powrotem tutaj ten cały tył wraz z baterią. Pierwsze co, mocujemy tą tasiemkę tutaj na samym dole. Spróbujemy sobie ją zamocować tak przy kamerze, czy się uda. Jest. Teraz zakładamy, tutaj kładziemy i mocujemy naszą baterię na swoim miejscu. Tutaj dociskamy do końca, do samego tutaj końca i przykładamy to wszystko i domykamy. Teraz wypadałoby nam tutaj te blokady docisnąć w odwrotnej kolejności. Tu jest jedna i tutaj jest druga w tym miejscu. Odbijamy. Jest ok. Teraz sobie przykręcamy śrubeczki. Tutaj były dwie, jak pamiętacie. To były śrubeczki, jakbyście tutaj zapomnieli, to one były w kolorze srebrnym. Następnie zakładamy z powrotem tutaj naszą antenkę zasięgową i przykręcamy wszystkie wcześniej odkręcone śrubeczki. Tu była ta najmniejsza. I tutaj dwie pozostałe. Już wszystko jest zakręcone, idealnie przymocowane. Zakładamy naszą tylną klapkę. No i to wszystko, jeśli chodzi o poprawny demontaż i montaż tej Xperii X10 Mini. Tutaj widzieliście, że naprawdę jest dość prostym modelem w demontażu. Tutaj nie jak te nowoczesne dotykowe telefony, które tutaj dość ciężko jest poprawnie zdemontować. Oczywiście nie wszystkie, ale jak macie troszkę tutaj zamiłowania do tego, troszkę chęci i trzeźwy umysł, na pewno sobie poradzicie, tym bardziej z takim modelem telefoniku od Sony Ericssona. Dzięki, że dzisiaj byłeś ze mną. Zachęcam Cię również do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia łapki w górę, komentarza pod tym filmem oraz do oglądania moich filmików w całości. Dzięki temu wspierasz mój filmik oraz mój kanał. Cześć!